Tachograf to nieodłączny element życia kierowcy ciężarówki. Niestety nie znajdziemy go w Eurotracku, dlatego od dłuższego już czasu szukałem modów dodających taki tachograf do gry. Jednak te, które znalazłem, jakoś niespecjalnie mnie usatysfakcjonowały, w związku z czym postanowiłem zrobić taki program samemu. Tachograf, który stworzyłem, działa niezależnie od wersji Eurotracka oraz niezależnie od jakichkolwiek modów. Tak naprawdę działa zupełnie niezależnie, a jedyne co łączy go z grą, to w miarę możliwości dostosowany czas. Ale po kolei. Tachograf posiada 6 funkcji. Najważniejsza, czyli czas jazdy, klikamy w ikonkę kierownicy i potwierdzamy lub nie rozpoczęcie jazdy. Jeśli rozpoczniemy jazdę, nie możemy jej tak po prostu zatrzymać, ani oczywiście rozpocząć ponownie. Musimy najpierw wykonać odpoczynek, do czego służy kolejna funkcja, czyli odpoczynek. Ikonka filiżanki lub łóżka, gdyż dostępne są dwie możliwości: 45 minut lub 11 godzin. I tak jak w przypadku rozpoczęcia jazdy, po wybraniu odpowiedniej opcji potwierdzamy lub nie wybrany czas. Po wykonaniu odpoczynku przycisk czasu jazdy zostaje odblokowany i możemy ponownie rozpocząć jazdę. Kolejną funkcją, jaką dodałem, to pauza. Czasem zdarza się, że robimy coś w menu gry, gra nam się wyłączy, zatnie, czy po prostu robimy coś innego. Możemy wtedy użyć pauzy, która zatrzymuje czas i dla pewności zegary migają, żebyśmy wiedzieli, że jest tachograf w stanie pauzy. Oprócz tego w prawym dolnym rogu możemy znaleźć przybliżanie i oddalanie, żeby dostosować wielkość okna dla swoich potrzeb. No i oczywiście wyłączenie tachografu. Jeśli chodzi o odpoczynki, czas 45 minut bierze się z prawdziwego tachografu, to znaczy nie możemy jechać dłużej niż 4,5 godziny. Aktualny czas jazdy nie może wynosić więcej niż 4 godziny 30 minut. Jeżeli będzie się zbliżał czas tachografu do tego czasu, dostaniemy komunikat tekstowy oraz dźwiękowy, że musimy wykonać pauzę. Po wykonaniu 45 minut pauzy czas aktualny jazdy zostanie zresetowany. Po 11 godzinach przerwy zostaną zresetowane oba czasy. Dlatego, że dzienny czas jazdy w moim tachografie wynosi 10 godzin. Nie możemy dziennie jechać więcej niż 10 godzin. Jeśli chodzi natomiast o użycie funkcji symulacji czasu jazdy w grze, sugeruję ją po prostu wyłączyć. W opcjach rozgrywki, symulację zmęczenia możemy odznaczyć. Wtedy po prostu nie będzie nam gra przypominała już o tym, że musimy wykonać odpoczynek. Jeśli chodzi o przełączanie się między grą a tachografem, oczywiście tachograf działa zawsze. Jeżeli wykonamy rozpoczęcie jazdy, przełączamy się na grę i po prostu jedziemy. Korzystamy do tego Alt-Tab. Po prostu klikamy Alt-Tab i mamy teraz tachograf. Gra sobie działa w tle. Kursor możemy położyć obok tachografu. Klikamy i jesteśmy z powrotem w grze. Powiedzmy, że jedziemy, zbliżamy się do naszego aktualnego czasu i również w grze możemy też wykonać odpoczynek. Natomiast tak jak mówiłem, po wyłączeniu symulacji zmęczenia gra nie będzie już nam o tym przypominała. Dlaczego sugeruję wyłączyć symulację zmęczenia? Dlatego, że czas na tachografie nie płynie równocześnie z czasem w grze. Czas w grze jest troszkę bardziej skomplikowany, dlatego że w mieście jest inny, na autostradzie jest inny, a ja tak starałem się uśrednić ten czas. Myślę, że dla różnych tras, w szczególności dla takich chyba najbardziej standardowych, czyli powiedzmy od 300 do 700 tysiąca kilometrów, czas mniej więcej będzie się zgadzał z tym, co mamy w grze. Wiadomo, że przy mniejszych trasach, gdzie głównie jeździmy po mieście,
w grze może nam minąć około godziny czy 2, a na tachografie na przykład 4 godziny. Ale no tak jak mówię, większość ładunków jednak przewozimy na dłuższych trasach, niekoniecznie najdłuższych. Jeśli chodzi o korzystanie z promów, sugeruję po prostu przy krótkich przeprawach promowych, na przykład z Calais do Dover, używać krótkiej pauzy, 45 minut, a przy długich, na przykład z Świnoujścia chyba nie ma. Świnoujście jest w promoc, przepraszam, ale na przykład z Rostoku czy Travemünde gdzieś do Finlandii, czy jak mamy takie długie, na przykład z Palermo do Walencji, no to wiadomo, że wtedy możemy zrobić od razu tą pauzę 11 godzin. Wsiadamy na prom, klikamy pauzę 11 godzin, zjeżdżamy z promu, gra nam się ładuje, my w międzyczasie klikamy rozpoczęcie jazdy i możemy dalej sobie grać. Oczywiście linki do pobrania znajdują się w opisie filmu. Tachograf jest darmowy, jednak jeśli chcesz postawić mi kawę, której zużyłem hektolitry podczas jego tworzenia, to link również znajdziesz w opisie. Poza tym chętnie poznam opinię, tak żebym wiedział ewentualnie co można poprawić w kolejnej wersji programu. Oczywiście docelowo chciałbym, aby czas na moim tachografie płynął równocześnie z czasem gry. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dotrę, chociaż bez umiejętności programowania jest to troszeczkę trudne, żmudne i zajmuje dużo czasu. Aczkolwiek tachograf w takiej wersji, w jakiej jest teraz, sprawia mi większą przyjemność z grania w Eurotracka. Mam nadzieję, że Tobie również. Pozdrawiam, cześć.